Czy to sąd? Ależ skąd? Czy to sala tronowa? Nie, ale zgadujcie dalej. Czy to kościół? Ta sala może przypominać wnętrze kościoła, ale odpowiedź jest jeszcze inna. To Aula Jagiellońska, jedna z najbardziej reprezentacyjnych sal Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie do dnia dzisiejszego odbywają się promocje habilitacyjne, nadania tytułu doktora honoris causa oraz międzynarodowe konferencje naukowe. Dawniej nazywano ją Lectorium Theologorum, bowiem to tutaj odbywały się wykłady Wydziału Teologii. Podejmowano w niej również dostojników państwowych i kościelnych z kraju i z zagranicy oraz królów polskich, którzy nadawali rangę uczelni. Zygmunta Augusta, jego siostrę królową Annę Jagiellonkę, Henryka Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazę, Władysława IV, Jana III Sobieskiego oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Co to za balkonik? A jak myślicie? Dawniej mógł służyć kantorowi. Obecnie jest dobrym miejscem dla osób dokumentujących uroczystości uniwersyteckie. Czy rozety są ze złota? Rozety są wykonane z drewna, natomiast pokryte płatkami złota. A ile jest rozet? Policzmy razem. 4 rozety na węższym boku, 12 rozet na dłuższym boku, 4 razy 12, 48, z których każda rozeta wydaje się być inna. To snycerska robota, zatem snycerz musiał popuścić wodze fantazji. Jak długa jest ta sala? Odpowiedzi na pytanie udzielą Ci Rzemki w rozmiarze 41. 75 stóp. Kto zasiadał w centralnym miejscu? A jak myślicie? Główne miejsce podczas uroczystości uniwersyteckich zajmuje rektor, poniżej prorektorzy, a w stallach profesorowie. Ile portretów wisi w auli? Portretów w auli 98, a obrazów w ogóle 100. Czy królowa Jadwiga tak się ubierała? Jadwiga Andegaweńska żyła w XIV wieku, natomiast autor obrazu, nadworny malarz Trycjusz 300 lat później. Nie miał on zatem okazji zobaczyć królowej Jadwigi na żywo. Jako muza posłużyła mu ówczesna królowa Maria Ludwika Gonzaga, żona króla Jana Kazimierza. Tak więc strój przedstawiony na obrazie pochodzi z epoki malarza. Dokąd prowadzą te drzwi? Intarsjowane drzwi z XVI wieku prowadzą na schody rektorskie, które wiodą do drugiej części muzeum, gdzie możemy zwiedzać salę zieloną, reprezentacyjny salon z XIX wieku oraz salę z instrumentami naukowymi. Czy te ornamenty są namalowane? Chociaż trudno w to uwierzyć, to nie farba, ale 6 gatunków drewna, odpowiednio powycinanych i połączonych ze sobą: palisandru, jesionu, lipy, jabłoni, brzozy i dębu. Ta technika nazywana jest techniką intarsji, którą tutaj mistrzowsko zastosował krakowski snycerz Piotr Kalina. Co znaczy ten napis nad drzwiami? Portal, przez który wchodzi się ze skarbca Mikołaja Kopernika do auli, ma na architrawie napis wykonany humanistyczną antykwą: plus ratio quam vis, więcej znaczy rozum niż siła. To słowa zaczerpnięte z elegii poety Maksymianusa, żyjącego w VI wieku, które stały się dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego w XX stuleciu. Kogo przedstawiają złocone głowy? Głowy na baldachimie symbolizują 4 pierwsze wydziały: Wydział Filozofii, Medycyny, Prawa i Teologii. Według Karola Estreichera juniora Wydział Teologii miała reprezentować głowa kardynała Dunajewskiego, Wydział Medycyny Alojzego Estreichera, lekarza i przyrodnika.
Wydział Filozofii Karola Estreichera seniora, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej i autora słynnej Bibliografii Polskiej. Wydział Prawa Stanisława Estreichera, znakomitego historyka prawa i bibliografa, zamęczonego w nazistowskim niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. W ten sposób założyciel muzeum chciał uhonorować rodzinę Estreicherów, która z Uniwersytetem Jagiellońskim była związana już od reform Hugona Kołłątaja.